Marzyłem, żeby ten odcinek zrobić po prostu chyba od 5 lat i wreszcie go zrobię. Jest kawa, więc możemy działać. Dzień dobry. Myślę, że jak się już zorientowaliście, ten dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę innym odcinkiem niż dotychczasowe odcinki. Dlatego, że to będzie tak zwany nędzny odcinek o niczym. Mianowicie to będzie odcinek o tym, że będę chodził, potem będę chodził, a potem znowu będę chodził. W przerwie między chodzeniem a chodzeniem będę pił kawę, potem będę pił następną, a potem jeszcze jedną, potem prawdopodobnie znowu będę chodził, a potem zaczniemy od początku. Wszystko dlatego, że potem chciałem o tym opowiedzieć. O tym, że chodzę, o tym, że piję kawę, o tym, że znowu chodzę i o tym, że znowu piję kawę i w ogóle tak bez sensu. Czyli chodzi o to, żeby to był całkowicie nędzny odcinek o niczym. Stacja London Paddington, czyli doskonałe miejsce do tego, żeby łazić zupełnie bez sensu po peronach. Nic nie będzie słychać, bo gościu się strasznie drze. No i będzie dobrze, czyli chodzimy po peronach. Amen. Kolejny peron, gdzie można po prostu iść i robić absolutnie nic, więc proszę wybaczyć, ale trochę to potrwa, bo tu jest dużo peronów. Kolejny peron, u nas to będzie numer 3, tutaj nie wiem, który to jest numer, ale po prostu się idzie i się nic nie robi. Czyli doskonały peron, tak jak dwa poprzednie. No dobrze, nie będę was katował. Numer 4 w przebudowie, ale 5. Taki z rowerami, czyli 6. No nie mam biletu, ale tam byłby 7. Tutaj też nie mam biletu, więc byłby 8. No dobrze, bo już pewnie połowa z was wyłączyła, więc chodźmy stąd i zobaczmy, czy jest cokolwiek poza tą stacją. Kawa i muffin. Nazywa się podobno skinny, czyli że chudy, czy prawdopodobnie od niego się chudnie, albo przynajmniej się nie grubnie. Skąd się to wzięło? Wzięło się bardzo prosto. Nie posłuchałem dobrej rady, którą zawsze staram się stosować, czyli rady z piosenki fantastycznego zespołu łódzkiego Koma. I po prostu przeczytałem komentarze. Bardzo rzadko czytam komentarze, dlatego że tego jest po pierwsze strasznie dużo, a po drugie no nie mam zwyczajnie czasu, ale raz na jakiś czas gdzieś tam zajrzę i sobie poprzeglądam trochę na YouTubie, trochę na fejsie. I tak jak zawsze, jak wiecie, we wszystkich komentarzach można znaleźć trochę hejtu, oczywiście takiego hejtu, który jest przekonany, że wcale nie jest hejtem. To w ogóle normalne i na Languście w ogóle nie jest z tym jakoś tak źle, bo mam wrażenie, że tam jest może zawsze 1% jakiegoś hejtu. Zasadniczo Langusta jest bardzo pozytywnym miejscem. Szczególnie moje zainteresowanie wywołał jeden komentarz na fejsie, który mnie po prostu rozbawił do łez i wywołał we mnie skutek odwrotny prawdopodobnie do zamierzonego. O, chyba słońce wyjdzie. Mianowicie ktoś napisał, nieistotne kto, oglądając odcinek bodajże chyba o Dubaju, że ten odcinek jest po prostu absolutnie o niczym i jest po prostu totalną nędzą. Otóż, moi drodzy, czytając ten komentarz i tam jeszcze oczywiście jakieś inne tam teksty były pod nim, że no właśnie, wcześniej było więcej treści, a teraz są obrazki i tak dalej. I potem poszła cała seria oczywiście różnych tam jeszcze innych komentarzy, które przeczytałem. Ale beznadzieja! Za mało słowa, za dużo obrazków. Za dużo słowa, za mało obrazków. Strasznie to było nudne. Moim zdaniem to jest zupełnie do niczego. Nie idź tą drogą, ojcze. To był absolutny przerost formy nad treścią. Za długie, za krótkie. To była tak zwana zmiana na gorsze, czyli absolutnie współczesny badziew. Pusta, nudna i jakaś nieciekawa jest ta seria. Niech ojciec coś zmieni, bo wcześniej to jakoś lubiłem, a teraz to już nie bardzo. A gdzie Habit?
Dlaczego ojciec tej mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus? O kolejny, który mówi dzień dobry. Strasznie marna ta forma i treść. Muzyka za bardzo burczy. Czemu jest tak głośno? To jest po prostu czysta autopromocja i promowanie siebie. Naprawdę nie lepiej byłoby tych pieniędzy na coś innego wydać? I co, to ma być ksiądz, tak? Oczywiście takich komentarzy można znaleźć pod każdym wpisem YouTube'owym, facebookowym, kogokolwiek na świecie, w każdej gazecie, portalu internetowym miliony, gdzie ludzie wyrażają swoje opinie, wyrażają swoje zdanie i tak dalej. Najbardziej właśnie lubię w tym wszystkim, kiedy ktoś pisze, no właśnie, ten odcinek jest totalnie beznadziejny, ale ja tylko wyrażam swoje własne zdanie. Otóż, moi drodzy, to po prostu sławetne, już osławione własne zdanie, że każdy ma prawo do własnego zdania. Po pierwsze, jak mówi amerykańska policja, prawo to masz do adwokata i do milczenia, kiedy cię aresztują. Natomiast tak, masz prawo do własnego zdania i masz prawo to zdanie zachować dla siebie. Dlatego, że jeżeli ktoś cię nie pyta o twoje zdanie, to wcale nie musisz go wyrażać. Tak, wiem, już widzę teraz te wszystkie komentarze, które pójdą. Otóż tak, żyjemy w czasach, kiedy własne zdanie stało się po prostu jakimś absurdalnym monstrum, które trzeba wyrażać. Nie, nikomu do niczego nie jest potrzebne twoje własne zdanie. Mało tego, ja po prostu już nie mogę znieść tego, w jaki sposób my zaczynamy, zawsze tak pewnie było. Funkcjonujemy w tym świecie, kiedy wyrażamy własne zdanie na temat działalności, twórczości, wyglądu, poglądów, whatever tam kogokolwiek innego. Co cię to do jasnej cholery obchodzi? Kto coś myśli, jakie ma poglądy polityczne, jakie ma poglądy religijne, jak się ubiera, jak wygląda, jaki ma kolor włosów, jak się zachowuje, jaką ma ulubioną muzykę, jaką twórczość robi, czy ta muzyka ci się podoba, czy nie podoba. Mógłbym teraz wymieniać tak po prostu milion razy. Kto nam dał prawo do wyrażania opinii na temat upodobań i, że tak powiem, tożsamości innych ludzi? Tak, są dwa wypadki, kiedy możemy to robić, za chwileczkę o nich będzie. Natomiast to, cośmy z tym zrobili, to jest po prostu coś niewyobrażalnego. Że my musimy wyrazić swoje zdanie i powiedzieć, mnie się to nie podoba, albo to jest słabe. A co mnie to obchodzi, że ty sądzisz, że to jest słabe? Cały czas nic. Otóż, moi drodzy, kiedy ktoś, szczególnie tutaj mówię do chrześcijan, bo mówię to z punktu widzenia chrześcijanina, kiedy ktoś ma prawo, a wręcz czasem obowiązek, żeby, że tak powiem, wyrazić swoje zdanie, ewentualnie skrytykować coś, co mu się nie podoba. Otóż zasadniczo są dwa takie przypadki. Pierwszy to się nazywa zło i grzech. Czyli jeżeli widzisz, że ktoś robi jakieś zło, ale uwaga, nie to, co ty uznajesz za w twoim mniemaniu może odpowiednie albo nieodpowiednie, stosowne albo niestosowne, takie, że to ci się podoba albo odpowiada twojej wrażliwości albo nie. Nie, mówię o obiektywnych normach. Mówię o złu i dobru, o przykazaniach, o tym, że się ich nie przestrzega i tak dalej. Przepraszam, latają samoloty, więc coś tam może będzie tu przeszkadzało. Więc jeśli jest mowa o jakimś złu, tak, jak najbardziej. Możesz nieproszony powiedzieć, słuchaj, to co zrobiłeś to jest złe, ale w sensie złe, czyli złe, nie podoba mi się, bo to nie ma nic wspólnego ze złem, tylko złe. Jeżeli zauważycie, że ja albo ktokolwiek inny gdzieś robi zło, tak, wypowiedzcie swoją opinię. Drugi przypadek jest taki, że widzisz, że ktoś coś robi i widzisz, że mógłby robić to lepiej. Tylko uwaga, nie lepiej w tym sensie, że tobie się coś bardziej podoba. Tylko na przykład ktoś, niech będzie ten przykład, zmontował jakiś filmik i widzisz, że mu to nie idzie. Na przykład nie umie robić przejść, nie umie robić czcionek albo ma słaby dźwięk. I wtedy komentarz, który mówi, słuchaj, mam taki tutorial, który ci pomoże, żebyś się nauczył tego robić lepiej, to jest ekstra. Dlatego, że jeżeli krytyka służy temu, żeby komuś bardzo konkretnie pomóc w robieniu czegoś lepiej, uwaga, w robieniu tego, co on robi, a nie tego, co tobie się wydaje, że on powinien robić, tylko tego, co on sobie wybrał, że robi, chcesz mu pomóc, żeby to robił lepiej, tak,
Wtedy jak najbardziej napisz pomagając. Napisanie komuś, że ta muzyka, którą stworzył, ten film, który stworzył, to zdanie, które wypowiedział, książka, którą napisał, ubranie, które ubrał, jest beznadziejne i słabe, nie jest żadną krytyką, która komuś pomaga. I absolutnie mnie nie interesuje, co na ten temat sądzi świat. Taka jest prawda. Uwaga, teraz będzie to słynne zdanie, moim zdaniem. Lubię to. Moi drodzy, to jest strasznie ważne. Dlatego, że to nasze ciągle wypowiadane, to jest moje zdanie i mam do niego prawo, to jest jedna z najgorszych rzeczy na świecie. Tak, możesz sobie mieć własne zdania. Kto ci pozwolił oceniać to, co ktoś robi? Ja 1000 razy oceniałem ludzi, bo słuchałem jakiejś muzyki, na przykład disco polo i zawsze mi się dawało, Boże, jak ktoś może słuchać disco polo, ale to jest słabe. I jak jest jakiś teledysk z disco polo, mam ochotę zamieścić tam komentarz, Boże, ale to jest nędzne i słabe. A kto mi do jasnej cholery dał prawo, żebym ja wyrażał swoją opinię na temat czyjejś muzyki, jeśli on to robi, jeśli to kocha, niech to robi. I niech robi to najlepiej, jak potrafi właśnie w tej dziedzinie. Ta dziedzina może mi zupełnie nie odpowiadać i wtedy nie muszę z niej korzystać. Ale nie muszę wyrażać swojej opinii na ten temat. Moi drodzy, co najważniejsze w tym odcinku, bo ten odcinek nie jest po to, żeby mówić, czego nie wolno robić. Nie, dlatego, że to jest po prostu kolejne negatywne podejście do życia i to tam, że się tam trochę podpaliłem, to nie o to chodzi, to chodzi o coś innego. Ja teraz mówię do wszystkich, nie do tych, którzy hejtują innych i którzy piszą, że coś jest beznadziejne, mówię do innych. Mówię do ludzi, jeżeli jakiś jesteś, jeżeli coś robisz, masz jakąś twórczość, jeżeli uprawiasz jakąś formę twórczości jakąkolwiek i pokazujesz to ludziom, albo jeżeli masz jakąś, nie wiem, swoją tożsamość ubiorowo, polityczno, religijno, wyglądowo, jakąś tam, rób to, rozwijaj się i niech Cię absolutnie nie obchodzi, kto coś na ten temat powie. Jeśli znajdziesz kogoś, kto będzie chciał Ci pomóc w tym, jeżeli znajdziesz kogoś, kto będzie chciał Ci powiedzieć, jak to lepiej rozwinąć, jak zrobić, żeby to było po prostu jeszcze lepsze, żeby to było na miarę Twoich możliwości, które na pewno są większe, bo zawsze masz większe możliwości. Tak, takich ludzi słuchaj. Jeśli ktoś przyjdzie do Ciebie z krytyką, bo Ci powie, to co robisz to jest złe, ale w takim sensie zło robisz, nie to, że mi się to nie podoba, tylko zło robisz, takich też słuchaj. Ale wszystkich innych nie słuchaj. To jest odezwa, która ma polegać na tym, zalejmy ten świat pozytywnością. Zalejmy tych wszystkich, którzy jęczą, narzekają, wyrażają swoje zdanie, którym się nie podoba, ogromną dawką pozytywności, humoru, nie wiem czego, jak to nazwać, optymizmu i, że tak powiem, nieskrępowanej twórczości, która zaleje ten świat czymś niezwykłym. Dlatego, że to jest jedyna recepta na ten cały jojczący i narzekający i nieustannie wyrażający swoją negatywną opinię świat. Mam w nosie tą negatywną opinię, dlatego, że Pan Bóg nas stworzył, jesteśmy nieskończenie kreatywni i twórczy i każdy ma znaleźć swój sposób, jak to wyrazić i jak to zrobić. Ludzie, nie bójcie się, ubierajcie się jak chcecie, twórzcie co chcecie, miejcie poglądy jakie chcecie, byle były dobre, właśnie bo o to chodzi. Jeżeli takie są, jeżeli prowadzą do dobra, to niech sobie gadają co chcą, gdzie chcą i jak chcą. Amen. Ja wiem, że pod tym filmem będzie oczywiście za momencik fala po prostu niewiarygodnego hejtu i w ogóle wszystkich innych i tam będą te wszystkie łapki w dół. Mam prośbę do wszystkich optymistycznych, do wszystkich pogodnych, do wszystkich, którzy podchodzą do rzeczywistości z radością i z dystansem. Wrzućcie tam po prostu 1 miliard łapek w górę, nie po to, żeby lajkować ten film, tylko po to, żeby im pokazać, że da się ten świat zalać pozytywnością, da się go zalać pięknem, da się go zalać radością, da się go zalać uśmiechem, a nie ciągłym smęceniem. Więc po prostu łapa w górę w waszym życiu, w tym co robicie i róbmy to. Jak mówi sławetny jeden taki, alleluja i do przodu. Girls, I know it hurts to lose your guy to another girl who gave you. Cały czas absolutnie nic się nie dzieje.